totalnie się, że tak powiem, wyluzowaliśmy, poddamy się biegowi wydarzeń. Jedziemy do miasta, no i zobaczymy, co on tam nam będzie w mieście pokazywał i co dalej i w ogóle jaki plan. Market. Yeah, if you want to buy cheap potatoes instead of going to a supermarket, there it's expensive, so people they come here and buy. Soweto Market. Nasi ziomale nas wysadzili na wylotówce, no zarąbiście, przejechaliśmy całe miasto, a tutaj nas ziomal zatrzymał, znaczy my jego zatrzymaliśmy i się okazuje, że jest księgowy i jedzie na granicę z Mozambikiem, ale my tam nie jedziemy, ale on nas wysadzi po drodze i nam skrócił 3-krotnie drogę, więc w ogóle rewelacja, lepiej nie mogliśmy trafić. Jedziemy aż do samego skrzyżowania na sam dół i tam już mamy rzut beretem do jeziora, więc no po prostu bajka. To jest rzeka Kafue, przepiękna, motorówki tam szalały. Wyglądała na to, że ma bardzo czystą wodę. No fajne miejsce, fajne. Crocodiles are here? Yes, we have In this river? On this side, yes. Oh my gosh. Czyli słyszysz, co on gadał, że tutaj w tej rzece, czy pytamy go, czy są krokodyle, a on mówi, no pewnie, są, pełno. Motor safe here, but not very nearby. That is just some few meters, just on top. Okej. Czyli jak się parę metrów odsuniemy od rzeki, to krokodyle nie powinny nas sięgnąć. See, as long as you are going to enjoy, because the crocodile, sort of the crocodile, not like that. So in the Western province, I've just remembered before it Komboka ceremony, where they go with a very big boat from a particular home to go to another place with a boat. Yes, and you know they'll be the partners there and the king, you know, be gifted in the same home. Fajnie po prostu się gada z tym kolesiem i zdecydowaliśmy, że jedziemy z nim do jego jakby ostatniego miejsca. I to jest miasto na granicy z Zimbabwe. Zimbabwe? Już mi się te kraje mylą, kurde, tyle ich jest. Tak, miasto Chirundu. No to jedziemy do Chirundu, jak on jedzie do Chirundu, to my też jedziemy do Chirundu, więc już nieraz testowaliśmy ten manewr, że jak kierowca jest zarąbisty gość, to my po prostu walimy z nim razem do tego miasta, gdzie on jedzie i wtedy jest fajowo. Tu chłopak chce sprzedaje baobaba, ale ja w ogóle nawet nie wiem, jak to jeść. Jesteśmy na moście na granicy między Zambią a Zimbabwe. Nagrywam spod ręki, bo no generalnie nagrywać tu nie wolno. Wpuścili nas w ogóle tak na ten most. Przepuścili nas bez kontroli paszportowej i tak dalej. Nie masz jedzenia. Nie mam jedzenia przy sobie. No i zastanawiamy się, jak my wrócimy, ale dobra. Ty patrz, jaka małpa z jaką wstrętną dupą, fu. Natomiast... Pawian. O, a tu samiec alfa, tu będzie... To też jest pawian. Będzie ostra. Pierdziele, jaki wielki. Zdygałem się trochę idąc koło tego pawiana. Jezu, ja też. No i idziemy na ten most. Ale tam do końca nie będziemy przechodzić, bo zaraz nas złapie właśnie strona Zimbabwe. Pawiany siedzą, stoję na moście. Powiedzieli nam, żebyśmy odpuścili sobie nawet to jezioro, które jest powyżej, bo to jest też zbiornik zalewowy z Tamą. Tylko właśnie na tą rzekę Zambezi się wybrali i tutaj są kempingi. Ilość tych kempingów świadczy o tym, że tu jest jakieś mega turbo miejsce turystyczne. No i żebyśmy tutaj właśnie spędzili więcej czasu. I tak wymyśliliśmy, że zaraz pójdziemy do marketu kupić jakieś żarcie, zjemy śniadanie i zawijamy się z tego hostelu, który był słaby. Mój pomysł był taki, żeby przejść granicę Zimbabwe bez płacenia za wizę. I właśnie to robimy. I tak do Zimbabwe będziemy wjeżdżać i kupować wizę. To już chyba właśnie to zrobiliśmy, bo
Jesteśmy w połowie mostu. Ja mam ochotę dojść do końca mostu i stanąć tam na ubitej ziemi i to będzie tyle. A, tam stoi ten Człowiek. pogranicznik, nie człowiek. Człowiek jest normalny. Nie mówię o tym niebieskim, tylko o tym mundurze z bronią za nim. Przekroczyliśmy granicę z Zimbabwe. To jest tutaj ta linia, którą przeszedłem. Nikt nas nie sprawdzał. Ja jak berety, tam tylko pani ze strony Zambii pozwoliła. O, uroczyście oświadczam, że jestem w Zimbabwe. Jak wygląda ten most na rzece Zambezi od strony Zimbabwe? My oczywiście do Zimbabwe chcemy wrócić i spędzić tutaj pewnie z tydzień. No dzisiaj tak dla jaj sobie poszliśmy przekroczyć granicę. W nocy było 33 stopnie, rano było w miarę chłodno, ale później się zrobiła masakra. Znaczy w miarę chłodno, 29. No i jest koło 9, już jest taka patelnia, że ledwo żyjemy. No naprawdę te upały są coraz większe. To myśleliśmy, że będzie coraz chłodniej, jak będziemy na południe, a tu się okazuje, że coraz goręcej. Myślałem, że cieplej niż w Dar es Salaam nie będzie, a się okazuje, że da radę. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Dzisiaj zamierzamy gdzieś tam po prawej stronie, tak jak pokazuję ręką, znaleźć się nocleg na jednym z tych kempingów. No i pospać nad rzeką Zambezi. Tam mówią, że po tych kempingach chodzą sobie hipopotamy, słonie. No my w namiocie zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. No bo tak jak tutaj koło tego pawiana przeszliśmy, metr od niego, no to powiem szczerze, serce mi waliło z emocji. Zobaczymy, jak będzie z hipopotamami i słoniami. No i tak wygląda rzeka Zambezi. To jest właśnie granica Zambii i Zimbabwe, którą przekroczamy z powrotem w drugą stronę. Miejmy nadzieję, że nas ze strony Zambii teraz wypuszczą ci ludzie. No zobaczymy, to się okaże. I tutaj okazuje się, że płynie hipopotam. Ja myślałem, że to skała. No to hipcio sobie płynie po tej rzece. Właśnie wracamy z granicy między Zambią a Zimbabwe. Tak sobie półlegalnie przekroczyliśmy ją. Ze strony Zambii nas wypuścili bez problemu. Z Zimbabwe no nie przeszliśmy kontroli paszportowej tego punktu, ale przeszliśmy cały most. Fajnie, bo na dzień dobry przywitały nas pawiany, które po prostu tam sobie stały. No i pawiany to są jednak byki. To nie jest takie kciuk. To jest kawał małpy, bardzo agresywny, bardzo niebezpieczny. Trzeba uważać. A na dole płynął hipopotam. Nagraliśmy, to znaczy nie nagraliśmy, no nagraliśmy coś tam, słabo go było widać. A tutaj przy granicy, jak to przy granicy, siedzą ludzie, handlują, sprzedają, kręcą się. Taki klimacik. No fajnie, to fajnie, w ogóle Zambia mi się strasznie podoba. 9:28, a tutaj taka kolejka, wszyscy chcą do sklepu, bo tam chłodno. No i zakupy. Zobacz, co tu się dzieje. Po prostu jak u nas za komuny przed pedetem. Próbujemy czekać na otwarcie tego marketu. Po pierwsze dlatego, że tam jest chłodno, a po drugie to jest normalne jedzenie, które musimy kupić, bo idziemy na kemping. Nie możemy pójść bez wody, bez jedzenia. No tutaj wody nie będziemy kupować, bo to podryby wszystko. A tutaj te budki są. Goście tutaj głównie transfery pieniędzy, loterie i telefony komórkowe sprzedają. Jak oni siedzą w tych metalowych blaszakach, małych, ciasnych, przez cały dzień na słońcu, to ja nie wiem. My po prostu tu nie wytrzymujemy. Ten hotel dzisiaj miał blaszany dach i tam było, no nie wiem, za 45 stopni w środku. Nie wiem, ale chora temperatura była. To z takiej temperatura jeszcze nie Ja przyszło. dobrze zasnąłem po 12 w nocy. No nie przyszło nam nocować w takich temperaturach jeszcze, naprawdę. To był rekord, ze wszystkich temperatur, wszystkich rekordów. Patrz, jak pani niesie banany na głowie. Te banany naprawdę ważą. Ten kosz, myślę, że z 20 kg może mieć. Znaczy ta miska z bananami. No i pani przyzwyczajona nosi. Bardzo często w takiej sytuacji dzieciak na plecach i jeszcze coś tam w rękach. To jest fajny kraj. Naprawdę mi się tu podoba, jest świetny. Tylko że jedna rzecz mi się tutaj nie podoba. Ceny. Ceny są po prostu europejskie. Na każdym kroku, na co nie popatrzysz, ceny dosłownie jak z Europy wzięte. A ci ludzie przecież zarabiają dużo mniej, więc poziom życia jest dużo niższy. No nie ma idealnych miejsc. Niestety. Ty zobacz, co tu się dzieje. Wejście do hipermarketu. No nie jesteśmy w stanie kupić śniadania. Szliśmy na przewyryj do tego sklepu. Nasza arogancja, właściwie to Maćka tym razem. Wielki szacun. Ale jak wyjdziemy, to tłum pewnie będzie miał do nas niezłe pretensje. Dawaj na lodówki w pierwszej kolejności. Kurde, wchodzę do pieprzonego marketu, a gość mnie pyta, czy chce coś kupić. Nie, wszedłem coś ukraść. Ja nie wiem, czemu ci ludzie... Znaczy oni stali normalnie w kolejce do wejścia. A myśmy Ale on też... nie wszystkich wpuszcza, on blokował ludzi. Centralnie nie wiem, o co tu chodzi. Szliśmy się do tego sklepu bocznym wejściem. Kupiliśmy takie coś. Kombucha. Macie jakiegoś passion fruita. No i jemy to. Lepsze to niż te kurczaki, które już mamy dość. Skupiliśmy zakupy.
kupiliśmy ryż, kupiliśmy sobie po kiełbasce wołowej. No i teraz generalnie jest tak, że zżarliśmy to, zalaliśmy to jogurtem, zobaczymy jaki będzie efekt. A, jeszcze kombuczę z jogurtem zmieszałem. No ciekawe, co z tego wyniknie. No i teraz musimy zabrać szybko graty z pokoju, bo już jesteśmy godzinę spóźnieni, jeżeli chodzi o checkout. No i jak zabierzemy te graty, no to z tymi ciężkimi plecakami ruszamy dalej. Jakieś 8 km pod górę. Wzdłuż rzeki? To nie powinno być pod górę. No ale generalnie może droga nie idzie tak zupełnie blisko wzdłuż rzeki. No i Maciek się śmieje, bo się złapałem. Zawsze mamy pod górę. No, to prawda, nie? Zawsze mamy pod górę. Kupiliśmy 4 litry wody, które niosę. Rzucimy to do plecaka, od razu będzie przyjemniej. No i walimy na ten kemping. Czekają nas jeszcze 4 kraje, więc tu kawał drogi przed nami.